Międzynarodowa Komisja Lekarska w Katyniu potwierdziła sowieckie sprawstwo zbrodni. Po wojnie jej członkowie stali się celem tajnej operacji NKWD. Jednych zabito, drugich złamano bądź zmuszono do ucieczki na zachód. To jeden z najmniej znanych rozdziałów kłamstwa katyńskiego. W tym filmie pokazujemy losy ludzi, którzy znali prawdę na temat Katynia i zapłacili za to najwyższą cenę. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi spółka akcyjna. W tym miejscu chciałbym polecić Wam film Pojedynek, który obejrzałem już na pokazie przedpremierowym. Polski już nie ma. Alianci nas nie opuszczą. Już opuścili. Either you play piano for the Soviet Union, or you never see your family again. Zwerbowanie tak słynnego artysty jak pan to dla nich jak wygranie globalnej tuby propagandowej. Just sign. I don't give a fuck if I ever play again. Тогда прольется кровь. Pojedynek w kinach. Gdy II wojna światowa dobiegała końca, Sowieci zastanawiali się nad tym, jak utrwalić swoje kłamstwo w sprawie Katynia. Co zrobić, aby sprawstwo zbrodni katyńskiej ostatecznie przypisane zostało Niemcom? Największym dla nich problemem byli badający w 1943 roku sprawę zbrodni w Katyniu członkowie Międzynarodowej Komisji Lekarskiej powołanej przez Niemców. W jej skład weszli wybitni przedstawiciele z różnych europejskich krajów. Ich wnioski trudno było skutecznie zanegować, bo nie podlegały one żadnej dyskusji. Niemcy zresztą opublikowali je w formie urzędowego sprawozdania. Sowieci postanowili za wszelką cenę zmusić członków komisji do tego, aby wycofali swoje nazwiska z dokumentu i oświadczyli, że Niemcy zmusili ich do tego. A jeśli tego nie zrobią, zamierzali ich zlikwidować. To przekonanie legło u podstaw powojennych działań Sowietów wobec ekspertów Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. Zacznijmy jednak tę historię od początku. Nagłaśniając za pośrednictwem berlińskiego radia sprawę odkrycia masowych grobów polskich oficerów w Katyniu, Niemcy jasno wskazali na sowieckie sprawstwo tej zbrodni. Mówiąc o jej popełnieniu przez Sowietów, Niemcy chcieli rozbić jedność obozu alianckiego. Liczyli na to, że nie tylko sami Polacy, ale także Brytyjczycy i Amerykanie nie będą w stanie zanegować sowieckiego sprawstwa zbrodni. A to umożliwi im osiągnięcie założonego celu i odwróci niekorzystny dla nich przebieg wojny. Musieli jednak mieć w ręku niezaprzeczalne dowody sowieckiego sprawstwa zbrodni i dlatego pod koniec kwietnia 1943 roku powołali Międzynarodową Komisję Lekarską, aby zbadała ona doły śmierci w Katyniu i sporządziła raport w tej sprawie. W skład komisji weszli eksperci z krajów sprzymierzonych z Niemcami lub przez nich okupowanych. Tylko jeden członek komisji reprezentował kraj neutralny. Wszyscy członkowie komisji byli wybitnymi specjalistami w dziedzinie medycyny sądowej. Członkami komisji zostali Hermann Maximilian de Bourlet z Holandii, Franciszek Hayek z protektoratu Czech i Moraw, Marko Markow z Bułgarii, Eduard Milosławicz reprezentujący niepodległe państwo chorwackie, François Naville ze Szwajcarii, Ferenc Orsosz z Węgier, Vincenzo Mario Palmieri z Włoch,
Arno Saksen z Finlandii, Raimond Spillers z Belgii, Franciszek Subik ze Słowacji, dr Birkle z Rumunii i Helge Tramsen z Danii. W charakterze obserwatora w pracach komisji uczestniczył również profesor André Kostedata, główny inspektor Wojskowej Służby Medycznej Francji Vichy. Obserwatorami prac komisji w Katyniu byli również przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej. Pracom komisji przyglądali się także dziennikarze i oficerowie brytyjscy, amerykańscy i polscy, wydelegowani z niemieckich oflagów. Kierownikiem przeprowadzonych w Katyniu ekshumacji był profesor Gerhard Butz, ekspert medycyny sądowej z niemieckiej grupy Armii Środek. Członkowie komisji mieli pełną swobodę w realizacji zadań związanych z oględzinami zwłok i ich autopsją. Mogli też sami inicjować dodatkowe badania. Dr Orsosz, przewodniczący komisji, zbadał nawet próbki młodych sosen, które zostały posadzone nad grobami polskich oficerów. Dzięki temu mógł on precyzyjnie określić, kiedy doszło do zbrodni. Po zakończeniu swoich prac komisja sporządziła raport końcowy. Wprawdzie nie odniosła się w nim bezpośrednio do sprawców zbrodni, ale jasno wskazała w raporcie, że do zbrodni doszło wiosną 1940 roku. Nie ulegało więc żadnej wątpliwości, że popełnili ją Sowieci. Raport komisji został następnie przekazany ministrowi zdrowia III Rzeszy doktorowi Contiemu. Jesienią 1943 roku raport został oficjalnie wydany jako niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu. Alianci zdystansowali się wobec tego raportu, aby nie ucierpiała antyhitlerowska koalicja, której członkiem byli przecież Sowieci. Z kolei strona sowiecka uznała ten raport za hitlerowską propagandę, licząc na to, że przykryje go raportem Burdenki w sprawie Katynia. Ale tak się nie stało. Gdy Armia Czerwona wkroczyła do Europy Środkowo-Wschodniej, sowieckie NKWD postanowiło zająć się członkami Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. Dr Orsosz z Węgier, nie czekając na aresztowanie przez NKWD, uciekł do Niemiec. Po wojnie zamieszkał w Berlinie Zachodnim i miał opiekę aliantów. W 1952 roku złożył zeznania przed Komisją Amerykańskiego Kongresu, która badała sprawę Katynia. Czy na podstawie pana właśnie dowodów i inwestygacji, czy pan dzisiaj jest w położeniu, żeby wyrazić się, kto w pana opinii popełnił te morderstwa w Katyniu? Po pierwsze, nie mam żadnej wątpliwości, że zamordowani ci ludzie zostali przez Sowiety. Podobnie postąpił dr Birkle z Rumunii, który zaczął się ukrywać, zanim jeszcze do Rumunii wkroczyli Sowieci. Jego rodzinę trzymano w areszcie, licząc na to, że dzięki temu uda się dopaść Birklego. Ten ostatni, przebywając w ukryciu, napisał własny raport na temat Katynia i wysłał go rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Te jednak nie były nim zainteresowane. W 1946 roku rumuński sąd skazał Birklego zaocznie na 20 lat więzienia. Skazano również jego rodzinę. Birklemu udało się jednak wydostać z Rumunii do Stanów Zjednoczonych i tam w 1952 roku złożył zeznania w sprawie Katynia przed Komisją Kongresu. Birkle zmarł w 1986 roku. Nie czekając na aresztowanie przez Sowietów, swój kraj opuścił także Eduard Miloslavicz z Chorwacji.
w komunistycznej Jugosławii został zaocznie skazany na karę śmierci za swój udział w pracach komisji. W Stanach Zjednoczonych Milosławic również złożył zeznania przed komisją Kongresu. Zmarł w 1952 roku. Sowieci aresztowali za to doktora Marko Markowa z Bułgarii. Za swój udział w pracach komisji i sygnowanie swoim nazwiskiem jej raportu skazano go na karę śmierci. Markow załamał się i złożył oświadczenie, według którego miał zostać zmuszony przez Niemców do udziału w pracach komisji. W 1946 roku, w czasie procesu norymberskiego, Sowieci zmusili Markowa do obciążenia Niemców winą za zbrodnię katyńską i Markow to zrobił. Wyczerpany nerwowo zmarł w 1967 roku. Podobnie stało się z czeskim przedstawicielem w komisji Franciszkiem Hajkiem, którego aresztowali Sowieci i zmusili do współpracy. W rezultacie tego Hajek złożył oświadczenie, że został zmuszony do pracy w komisji przez Niemców. Hajek współpracował potem z czechosłowackim reżimem komunistycznym. Zmarł w 1962 roku. Z kolei przedstawiciel Słowacji w komisji Franciszek Subik po wojnie oddał się w ręce Amerykanów, ale ci wydali go czechosłowackim władzom. Gdy trafił do więzienia, odwołał swój podpis pod raportem komisji i został zwolniony. W 1952 roku udało mu się jednak przedostać do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1982 roku. Do Ameryki wyjechał również profesor Herman Maximilian de Bourlet, który reprezentował Holandię. Tam pracował na Uniwersytecie w Filadelfii. De Bourlet zmarł w 1957 roku w Niemczech Zachodnich, skąd pochodziła jego żona. Nieco inaczej potoczyły się losy profesora François Navilla ze Szwajcarii. Sowieci organizowali przeciwko niemu kampanie prasowe, w których oskarżano go o kolaborowanie z Niemcami w czasie wojny. Potem usiłowali go zlikwidować. Na szczęście tak się nie stało. Naville nigdy nie zmienił swojego zdania w sprawie Katynia. Zmarł w 1967 roku. Z podobnymi działaniami spotkał się również profesor Vincenzo Mario Palmieri z Włoch. Sowieci inspirowali przeciwko niemu zniesławiające go kampanie prasowe, a nawet bunty studentów, którzy domagali się usunięcia Palmierego z uniwersytetu w Neapolu. Pomimo obaw o swoje życie, Palmieri również złożył zeznania przed komisją amerykańskiego Kongresu. W obawie przed Sowietami uciekł ze swojego kraju do neutralnej Szwecji także dr Arno Saxen, reprezentujący w komisji Finlandię. Zanim to zrobił, zniszczył wszystkie swoje notatki z pobytu w Katyniu. Po jakimś czasie Saxen powrócił jednak do Finlandii, ale dalej był nękany przez Sowietów. W 1952 roku został otruty przez sowiecki wywiad, gdy był na konferencji naukowej w Zurichu. Jeszcze inne były losy Raymonda Spillersa, belgijskiego przedstawiciela w komisji. Po wyzwoleniu Belgii przez aliantów został aresztowany przez działaczy belgijskiego ruchu oporu, którzy zniszczyli jego dokumentację z Katynia. Spillers został potem skazany przez belgijski sąd na 20 lat więzienia, ale za działalność we Flamandzkim Związku Narodowym. W więzieniu Spillers ciężko zachorował i został przeniesiony do szpitala, w którym zmarł w 1951 roku. Istnieje jednak wersja, że Spillers został otruty w więzieniu przez Sowietów. Ogromną cenę
Za udział w pracach komisji zapłacił również dr Helge Tramsen z Danii. Tramsen osobiście dokonywał obdukcji zwłok zamordowanych w Katyniu polskich oficerów. Po powrocie do Danii sporządził własny raport, w którym sprawstwo zbrodni w Katyniu przypisał Sowietom. Ten raport przekazał później brytyjskiemu rządowi. Po wojnie Tramsen został usunięty z Instytutu Medycyny Sądowej w Kopenhadze i poddany szykanom. Mimo to dalej głosił, że zbrodni w Katyniu dokonali Sowieci. Cios ze strony tych ostatnich nadszedł w 1970 roku. Jego córka, zaręczona z polskim kompozytorem Romualdem Twardowskim, wyjechała do Warszawy i tam została zamordowana w bardzo tajemniczych okolicznościach. Tramsen nie miał złudzeń, że zrobili to Sowieci. Doznał wtedy głębokiego załamania nerwowego. Zmarł w 1979 roku. Każdy z członków Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, która na polecenie Niemców udała się w lecie 1943 roku do Katynia, aby zbadać miejsce zbrodni, oprócz nabytej na jej temat wiedzy, posiadał zdjęcia, dokumenty i własne notatki z miejsca zdarzenia. To właśnie dlatego byli oni po wojnie takim zagrożeniem dla Sowietów. Ci ostatni z kolei postanowili zniszczyć na zawsze wszystkie dowody sowieckiego sprawstwa zbrodni. Zaczęli więc od tych, którzy je utrwalili i zabezpieczyli, ale nie do końca się im to udało zrealizować. Głównie dlatego, że wielu członków Międzynarodowej Komisji Lekarskiej zdołało przedostać się do Stanów Zjednoczonych i uniknąć śmierci. This is just a prelude to the real war that's coming. Millions dying. The new world afterwards will need a new elites. That's why I'm here. Giving you a chance to play on the right side, or you'll never see your family again. 27 lutego odbędzie się kinowa premiera filmu fabularnego Pojedynek o zbrodni katyńskiej. Z tego filmu dowiecie się, co Sowieci zamierzali zrobić z polskimi oficerami, zanim jeszcze ich zamordowali. Ta historia rzeczywiście miała miejsce. Film zawiera również elementy fikcji literackiej. Ogłaszamy konkurs. Chcemy Was zapytać, które ze scen tego filmu są absolutnie prawdziwe, a które z nich są fikcją fabularną budującą dramaturgię opowieści. Dla pierwszych 20 zwycięzców tego konkursu będą nagrody, t-shirty kanału Zakazane Historie. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi, spółka akcyjna.
a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.